Dzisiaj w karoserii używany samochód dla tych, którzy wyznają jedną prostą zasadę w życiu. Nie musi być duży. Ważne, żeby był gruby i długi. Ale bydle! I Mercedes GLS 2019 rok, trzecia generacja. Dzień dobry. Zdążyłem schować. Na wakacjach widzę się było i się nie oszczędzało. Dobrze, bardzo lubię dobrze. grilla. Gwoli ścisłości 2019 to był rok, w którym zaczęto produkować samochód, natomiast nasz egzemplarz to jest 2020 rok, jeden właściciel oraz ile nalotu? 105 000. Czyli już naprawdę przez te 3-4 lata przejechał na tyle, że będziemy w stanie ocenić ten samochód pod względem zużycia, tego jak on zniósł upływ czasu, a przede wszystkim Ty nam powiesz, co tu się działo albo co się nie działo. Ja mogę Ci powiedzieć, jak wygląda jego Carfax, bo sobie ściągnąłem, więc od razu miejmy to za sobą. Coś tam było, nie coś. Właśnie, coś nie coś było. To jest ciekawe bardzo, bo tak... Od razu Ci wyskakuje na początku uszkodzenia, więc już zapala Ci się czerwona lampka, nie? Uszkodzenia dla pojazdu odnotowano szkodę. Przebieg, nie stwierdzono problemów, kradzież, nie zgłoszono problemów, złomowanie nie zgłoszono, jak widać. Import nie szkoda, zgłoszono, nie? Ubezpieczenie OC nie zgłoszono, status rejestracji nie zgłoszono, natomiast rzeczywiście 16 marca zgłoszono uszkodzenia pojazdu 2022 roku. Obszar uszkodzony, przód. Przybliżony koszt naprawy. Znaczy ja wiem, co było robione. 6-7 tysięcy złotych. Tak. Uszkodzone komponenty. Szyba i maska. To maska jest nieodnotowana i jest napisane uszkodzone komponenty, szyba. I to by się zgadzało, bo pewnie 6-7 koła kosztuje wymiana szyby w ASO. Ale coś tutaj musiało być, bo lakier tutaj na masce, no powiem Ci, jak się dobrze tu przyjrzymy, takie są zmarszczki. Coś nam spadło, albo ktoś nie wyhamował. Doskonała alternatywa dla Mercedesa klasy S. Jeżeli potrzebujecie samochodu, który nie tylko jest luksusowy, ale też oferuje Wam więcej przestrzeni we wnętrzu i możliwości terenowe, możliwości załadunkowe, to wtedy wybieraliście sobie GLS-a. Ponad 5 metrów 30 cm długości, rozstaw osi ponad 3 metry 10 cm, ponad 1,80 m wysokości i 2 metry szerokości, tam bez 2-3 cm, nie licząc lusterek. Więc naprawdę kawał bydlaka. 2 tony 430 kg to jest sauté, nie uwzględniając wyposażenia. A ten egzemplarz jest dopchany po sam korek, po sam sufit. Gdybyśmy dzisiaj taki nowy chcieli sobie zamówić w salonie, to zapłacilibyśmy za niego prawie balona. My testowaliśmy GLS-a 2 razy na karoserii. Raz to była wersja przedliftowa, czyli ta po 2019 roku, ale miała oznaczenie Maybach 580, a druga to już była poliftowa, normalna, a nie Maybach 450, czyli z benzynowym V6. Tutaj, w tym naszym egzemplarzu mamy... Co? Dieselka. Mamy dieselka. 3-litrowego? Nie 3-litrowego. Do końca, bo one miały 2925 cm3, więc tak naprawdę to jest 2,9 litra. Dobra, niech ci i będzie. Występował w 2 odmianach mocy. Pierwsza to była 350D i to było 286 koni, 600 N. Tu mamy tę mocniejszą. 400. Tak, natomiast blok silnika jest ten sam, osprzęt jest ten sam. Różnią się wtryskami, turbiną, oprogramowaniem, pierdołami. To co zazwyczaj w większości marek, czyli jak masz ten sam blok silnika i masz, wiesz, dwie jakby moce, czy tam 3 moce, to oni tu wachlują po prostu sterownikami. Ale nie jest to biturbo, jak na przykład w BMW. Nie, w BMW daje inne oznaczenie, na przykład było 530D, 540D i 540D miało 2 turbiny, tak? Tak. A 550D w ogóle na przykład miało 3 turbiny, czy tam X550D, a teraz nawet 4. No. Czyli tu jest jedna turbina, 330 koni, 360. 700 Nm. I co nam się tutaj, drogi Panie Piotrze, lubi Bo jak ja słyszę rzędowa szóstka, nie, bo to nie V6, tylko to jest rzędowe 6 cylindrów, i jak słyszę turbosprężarka, jak słyszę sterownik i jak słyszę 330 koni z takiej pojemności, to od razu mnie mrozi i myślę, że po 100 tysiącach to tutaj będzie połowę tego wszystkiego trzeba wymienić. Będzie bolało? No. No i widzisz, i tutaj 105 000 nie zrobiło wrażenia na tym samochodzie, ani na silniku, ani na skrzyni, ani na żadnych podzespołach. Bo jak Cię znam, to ktoś wymieniał olej co 10 tysięcy kilometrów. Tu właściciel nie zrobił nic poważnego. Nawet ani razu nie wymienił oleju. No nie, no już wiesz, bo już gadasz pierdalasy. No filtry oleje były normalnie wymieniane, tak jak wiesz, według tej eksploatacji. Olej z skrzyni był wymieniony, w dyfrach też wymieniany, co 60 000 w dyfrach, w skrzyni 80 000, 60-80 można wymienić. To jest ta 9G Tronic, nie? Tak, bardzo dobra skrzynia. No i generalnie tutaj, jeżeli chodzi o sprzęt, o silnik, to nic tutaj w tym aucie, tym konkretnym nic się nie działo. Nic praktycznie i to jest nie do uwierzenia, nie?
No nie, bo pamiętam jak C-klasę z mniejszym silnikiem, mniejszy samochód, tańszy samochód ocenialiśmy, to tam było trochę. Tam się działo. Wiesz, poprzednie wersje tego samochodu i tego modelu i tego silnika były dosyć mocno awaryjne. Tam się działy i turbiny, i wtryskiwacze, i egiery, monitorowanie silnika, jakaś, wiesz, elektronika. Mówimy o tym o oznaczeniu X160... Tym poprzednim. 166. Chyba tak, bo to jest 167 jest, tak. To tam się trochę rzeczy więcej działo, natomiast tu, no jakby, to jest, wiesz, bym porównał tak jak Passata B6 i B7. B6 się po prostu na potęgę, nie? A B7 była mocno poprawionym samochodem i tam naprawdę dużo rzeczy się nie działo, to były sporadyczne. I to bym porównał ten samochód do takiego właśnie lifta poprzedniej generacji, wiedzieli co się i co trzeba poprawić, i to tak? po prostu poprawili. Okay. Słuchaj, zawieszeniowo 100 przejechał i tu wiesz, Ermatikiem się nic nie dzieje, a wiesz jaki jest Ermatik, nie? Lubi nas zaskoczyć. No ale nie? to dotyczyło tych Mercedesów 20-25 lat temu, przy czym jak się o nie też dbało, na przykład wymieniało się osłony miechów, to też wszystko było tam w porządku. A tu oprócz tego, że mamy Ermatika, który jest w standardzie, zawsze był w GLS-ie, tak samo jak 7 foteli we wnętrzu, które pokażemy później, to jeszcze można było sobie dokupić system Active Body Control. Wiesz co on robił? Dbał o to, żeby samochód czy przy hamowaniu, czy przy przyspieszaniu, czy jak wchodził w zakręt, jak najmniej się przechylał. Czujniki badały, sprawdzały, jesteś w zakręcie. Jedną część nadwozia, tą, która była od zewnętrznej zakrętu, delikatnie podnosiły, na przykład utwardzały, żeby to kołysanie, ten efekt kołysania był jak najmniejszy i efekt przechylania się. Czy to rodzi też jakieś problemy, takie dodatkowe funkcje, które miały te samochody? Nie. Tutaj ja nie spotkałem się z żadnymi takimi problemami. Nic mi żaden z klientów, który ma taką opcję, funkcję w takim modelu, ja nie słyszałem, żeby coś takiego działo. W BMC tak. Czyli rozumiem, że jak kupujemy GLS-a, który ma 100 000 km przebiegu, miał robione serwisy, jest z tym motorem, to nie musimy się bać, że 100 000 dla tego auta to jest dopiero początek jego drogi życiowej. Jedna jeszcze jest istotna kwestia, o której warto powiedzieć. Przedliftowe GLS-y, czyli do 2023 roku, nie miały przy dieslach MHEV-a. A benzynowe już wtedy miały. I te benzynowe nawet miały pewną fabryczną wadę i ich właściciele byli wzywani do serwisu na usunięcie tej wady, ponieważ związkami elektrycznymi tam nie wszystko było w porządku. Diesle za to miały inną wadę i ona też była wadą taką producencką, fabryczną, mianowicie nie wszystkie siedzenia się składały tak jak trzeba, elektryczne. Tak? Czyli rozumiem po Twoim cmokaniu, że właściciel nie pojechał do serwisu, żeby sobie usunąć ten mankament. Nie, ale często jest gościem i prosi, że o reset. Podobno reset pomaga i te fotele się wtedy składają. Naprawdę? Tak. Czyli to nie jest wada mechaniczna, tylko to jest wada oprogramowania? Wada oprogramowania sterownika w ogóle. Ale to z tym sobie nie mogą dać rady? No widzisz. Dobrze, proszę Nie bardzo. są takie mądre główki. Po to się kupuje taki samochód, mój drogi. Po to, żeby mieć ponad 800 litrów przestrzeni bagażowej i jeszcze dodatkowy rząd siedzeń tutaj z tyłu. I wszystko to elektrycznie sterowane. Bo zobacz, tu się podnoszą fotele, potem je podniesiemy, wyjdziemy tam z tyłu, zobaczymy jak to wygląda. Oczywiście możemy go sobie na tej pneumatyce tutaj obniżyć, żeby próg załadunkowy mieć niżej. O, już sobie zjeżdża o te kilka centymetrów. Nie jest to jakoś spektakularnie duża różnica, no ale wyraźnie Ci się już to zmniejszyło. Ty, zjechał. Nie, myślałem, że trochę mniej, zjechał. I zobacz, jakie to jest fajne. Tutaj aż szkoda tu pakować bagaże. Przecież to jest prawdziwą skórą obszyte. Tutaj wszystko w tym miejscu. Wszystko wyłożone wykładzinką, z boku, przyjemne, mięciutkie. Tutaj gniazdo zapalniczki. Fajne jest to, że roletę możesz sobie przestawić, czyli jak jedzie osób więcej, czyli te tylne są również fotele złożone, to tą roletkę bierzesz sobie i tutaj. A jak w ogóle nie chcesz tej roletki mieć, tylko chciałbyś ją w ogóle schować, bo jedzie 7 osób w komplecie, to jeszcze masz miejsce tutaj na tą roletkę i wielki schowek pod spodem. Wszystkie absolutnie graty, jakie wozisz ze sobą, możesz tam wrzucić. Sam on to ma pojemność bagażnika w samochodzie segmentu A, takim miejskim. Takie nawet rozwiązania, jak haczyk, który tutaj ma swoje miejsce, robisz tak i masz tam dostęp, tą roletę możesz sobie w 2 łapy wziąć i sobie ją układać tam. Nie trzymać głową. Albo nogą, albo w zębach. Albo tak. Tutaj masz kolejne przyciski, które pozwalają Ci albo złożyć
tamte, drugi rząd foteli, albo w ogóle wszystkie za jednym zamachem sobie, tak? Jak rozumiem. A, tak to stawiam, a jak nacisnę w ten sposób, to co? To kanapa, przepraszam, to nawet nie muszę trzymać, tylko robimy ciach i chłopie, teraz to się zamienia w jedną wielką sypialnię. Materacyk, prześcieradełko i ponad 2 metry, zobacz. Podusia. Ponad 2 metry. I jeszcze mam widok na Jakbyś się gwiazdy odwrócił, wieczorem. to byś jeszcze telewizję sobie wieczorem pooglądał. A tak mogę oglądać, tylko sobie obraz odwrócę. Chyba, że. Ewentualnie głowę tam. Naprawdę ponad 2 metry przestrzeni tutaj załadunkowej. To w ogóle petarda. Tylko ostrożnie, ostrożnie, bo tam skóreczka, wszystko. Proszę, tak wygląda prawdziwy bagażnik w prawdziwym samochodzie wypełniony 2 walizkami. Jakbyśmy się uparli, no to tak już rolety nie zasłonimy, jak jedziemy gdzieś dalej w 5 osób. Ale popatrz, tutaj wchodzi Ci 3. wielka walizka, gdzieś dotąd. Tu 2 kabinówki spokojnie, tutaj 4. wielka walizka. No i nadal masz widoczność przez tylną szybę i nadal masz widoczność przez boczne, no tylko wtedy nie przewiedziesz 7 osób, tylko 5 osób. Ale miejsca jest tutaj... Ale spokojnie 5 osób pojedzie na brud. 2 tygodnie na wakacje. Tak. Na Pytanie, narty. to pytanie teraz, jak rozłożymy ten 3. rząd siedzeń. Jak to się tutaj robiło? Chyba tu wystarczy, tak? Stary. To teraz na jest pionowo? No Na tak, pionowo. no, w ten sposób. Masz 2, tutaj, O, poczekaj. Nie, powinno się zamknąć. Poczekaj. No to jest naprawdę dobry sprawdzian. Ile kosztuje szyba przednia? 5-7 tysięcy. Mam nadzieję, że ta z tyłu jest tańsza. Ty, domknął się, w ogóle nie trzeba było nawet dociskać. Jeszcze raz to Można? pokażę, bo będzie, że dotknąłem. Dobra, poczekaj. O. Nieodzowną rzeczą, moim zdaniem, w takim samochodzie jeszcze jest zawsze, wiesz co? To. Nie no, jak się kupuje takie auto, to już musisz mieć hak, bo jak wydajesz sobie 6 czy 7 stów na nowego GLS-a, czy nawet 400 na używanego, to masz skuterek, to masz 2 krosiki, to masz łódkę, albo drugie mniejsze auto, żeby pojechać do Włoch i jeszcze zwiedzać tym małym autem jakieś wioseczki. No, również możesz sobie tutaj rzucić bagażnik rowerowy i rowery sobie ciągnąć ze 4, jak jedziesz w 4 czy w 5, nie? Też. To, co jest fajnego, to nie musimy walczyć z tym fotelem, tylko naciskamy jeden pstryczek, elektryczek tutaj i on sobie, odjeżdża, podjeżdża. Proszę. I teraz do Ciebie należy... Kurna, jak idealnie w ten ekran tą podusią się wpasował. Już bałem się z niego później będzie. No, ale teraz zadanie przed Tobą, mój drogi, bo żeby ocenić, ile tam jest miejsca z tyłu, to Ty musisz zrobić taką rzecz, że usiądziesz najpierw z przodu na fotelu, No. potem dostosujesz go do siebie, usiądziesz na tym fotelu i dostosujesz go do siebie, a ja jako ten najmniejszy usiądę z tyłu. A few moments later. Dobra, powiedzmy, dobre. żebym miał wygodnie. Tak? Masz miejsce? No, poczekaj, tylko sobie oparcie, bo tak O będę kur- siedział. To chyba na leżankę se robisz? Gorzej jak moja stara. No co za... I człowieniu, ja tu jeszcze mam miejsce. Spociłem się, bo klima nie działa. Nie rozumiem, dlaczego nikt nam nie włączył tego samochodu. Zobacz. Owszem, kolana mam wysoko uniesione, ale patrz, nad głową ile miejsca. 1,95 m chłop. Na kolana mam tutaj miejsce. Jakbyś przesunął to dosłownie... To jest pełnowartościowy 7-osobowy samochód. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. W dodatku, tutaj masz 2 gniazda USB-C. Możesz sobie, jak wysiadasz, sam sterować tym fotelem, tak? Jak wysiadamy. Dzieciak chce z tyłu wysiąść, nie musi. Tato, fotele, nie dam rady, za słaby jestem, zacięło się coś. Tylko raz sobie to po prostu naciska i to mu już się składa. To samo ten pasażer stąd, on też ma 2 gniazda USB-C. Są nawet miejsca na kubeczki. Można żyć i można jechać. I to nie są dla dzieciaków na przykład miejsca na 100 km czy 50, tylko do takiej Chorwacji bez problemu dojadą w tym miejscu. Tak siedzisz, tak? Tak. I tak jedziesz. No I to tak ja jadę. tutaj mam wpyte miejsca. Nie dużo, tylko normalnie wpyte mam tego miejsca. Na kolana to tutaj mógłbym mieć 2,30 wzrostu albo i 2,50 bym się zmieścił. Na stopy wystarczająco dużo. Bardzo podoba mi się wyprofilowanie kanapy. Rzadko w którym aucie mam tutaj nogę podpartą, w tym miejscu. Mogę sobie oczywiście elektrycznie oparcie regulować. Mogę sobie elektrycznie zagłówek podnosić, obniżać. On ma taką przyjemną podusię tutaj w tym miejscu. Jeszcze jak podusię zdejmę, bo można zdjąć podusię oczywiście, to jeszcze zobacz, ma te skrzydełka takie po bokach, więc żeby Ci głowa nie uciekała, jak drzemkę robisz tak
Rozumiesz? Opirasz sobie Otwórz podłokietnik jeszcze. i sobie śpisz. A co mam jeszcze po dokietniku? Orzesz ty, panie Janie. Naprawdę? No co ty mówisz? Zobacz. Ty, a jednak. Jak chcesz przewieźć dłuższy przedmiot, to jedziesz we dwóch po prostu z pasażerem, a jeszcze tutaj wieziesz sobie narty, chociaż moim zdaniem te narty to tutaj wejdą na skuśkę bez problemu. Tak. Ładowarka indukcyjna fajnie umieszczona, bo fajnie widać telefon, jak sobie tutaj go położysz. O, proszę bardzo, to sobie leży, nie przeszkadza, nie przemieszcza się, a się ładuje. No i tablecik, którym, jak rozumiesz, możemy sobie sterować. Chyba się rozładował. A, wyłączony jest pewnie. Bo to taki tablet Samsunga po prostu. O. Jest! Teraz się odpali. I tu jeszcze w tym zagłówku, wiesz, fajnie zrobiony taki myk, że jak telefon chcesz widzieć, to wkładasz go w ten sposób. Zarąbiste. Trzecia strefa klimatyzacji oczywiście. Tu zwiększymy sobie temperaturę, bo zaraz zmarznę. Tak? I jeszcze jest jeden bajer, o którym nie No. wspomniałeś, że możesz zmienić sobie kolor podświetlenia miejsca na kubek. Ale on jest schłodzony, tak? Albo podgrzewany. Czyli masz kawkę, to sobie podgrzewasz, a jak masz piwko, to sobie chłodzisz. Albo szklaneczkę bajer, co? z szampanem. No 2 ekrany tam widziałem, są do tych ekranów słuchawki. No ktoś naprawdę go dopasł, łącznie z tym, że mamy firany w oknach tutaj. Oprócz tego możemy sterować sobie roletą w tym miejscu. Z tej pozycji mogę firaną nawet w tamtym oknie sterować. O, bo mam ją również pod ręką. Wentylację foteli, ogrzewanie foteli. No nie wiem, czy jest coś, czego on tutaj nie zamówił do tego egzemplarza. Nie zamówił chyba dobrej ładowarki do... No i nie ma PDCL-a. Czego? PDCL-a. Co to jest? Przyrząd do ciągnięcia lat. Czuć pieniądz. No czuć, a to tym autem bym chętnie tutaj siedział i jechał, a nie może. Może tak zrobimy? Silny chcesz tam jechać z przodu? To ty prowadź i opowiadaj, a ja sobie sprawdzę, czy mam masażyk. Oczywiście, że mam. Co, będziesz się relaksował? Oczywiście. Proszę. O, może hot to nie, bo dzisiaj już hotu nam wystarczy na zewnątrz, ale activating masaż. Zawsze jak z tobą jadę, to ziewam. Więc teraz to dzisiaj możesz usnąć. Tak, ten samochód zdecydowanie do tego zachęca. Wszystko. No ktoś naprawdę doposażył go po kokardkę. Masaże są nie tylko z przodu, ale są też z tyłu. Ma wszystko, absolutnie wszystko. Nie ma tego bouncy mode, bo przed liftingiem to było tylko w Mercedesie Maybachu stosowane, a po lifcie w GLS-ie też się pojawiło. No ale nawet tryby terenowe są, jak tak sprawdzałem, bo możesz sobie i eco, i off-road, no plus teraz nie, bo już za szybko jedziemy. Komforcik pan chce? Czy chce pan curve na przykład? Może I być komforcik. I zakręty. To curve to polega na tym, że działa wtedy ten active body control, tak? Czyli sobie tam na poszczególnych amorach, na poszczególnych miechach utwardza, podnosi, obniża, żeby przejazd przez zakręty, nierówności był jeszcze bardziej komfortowy, przyjemny, jak najmniej, żeby się gimbało to auto. Ale to jest niesamowite, że naprawdę po tych 100 000 i 4 latach to auto jest jak nowe w środku. Właściciel pedant? Wiesz co, nie, myślę, że normalnie użytkuje, też ma dzieci, więc wiesz, tutaj też dzieci jeżdżą, jakby nie widać, żeby jeździły, nie? No nie, ale to wszystko, Dobra, wiesz, to teraz patrz. Ja pier... Jakby nie dźwięki Silnego, i jego sapanie, to byś w ogóle 6 dych normalnie na drodze, na której o teraz coś tam. Takie jak typowe dla pneumatyki, jak się nagła poprzeczna nierówność pojawia, to ona ma taką delikatną wibrację, ale generalnie na nierównej drodze to jest jak w nowym aucie. I nic nie trzaśnie. słyszysz coś z dachu, z Nie. boczków, z deski, słyszysz Zero. cokolwiek? Więcej z naszego sprzętu, który tutaj jest zainstalowany, niż z samego samochodu. I mówię, naprawdę ta skóra, tapicerka, żadnych przetarć, żadnych zagnieceń, żadnych Perforowana. odbarwień. Tutaj wszędzie. Nie ma w ogóle żadnego przetarcia, Szok. żadnej dziury, niczego. Ani w drzwiach, ani na obiciach, ani na tym drewienku, nigdzie. Tutaj jakbyś miał piano, to od razu byś widział, że tam są gdzieś jakieś ryski. Tutaj to ich wszystko działa. Czemu dzisiaj Mercedes tak nie potrafi, a przynajmniej nie we wszystkich samochodach? Ja tego naprawdę nie jestem w stanie pojąć. Tutaj przynajmniej Myślę, płaciłeś i nadal płacisz, I masz, ale wiesz, i co masz. masz, nie? Jaką jakość. A tutaj się coś Tak, łamało tak, komuś. tutaj O, się ułamało. a czemu? A, nie, przepraszam.
Nie wiem, czemu zaczął dzwonić. A musiałem tu coś niechcący nacisnąć jakimś tym, tak. Ja generalnie nie lubię Mercedesów i pamiętasz, gadaliśmy jak mieliśmy C-klasę. Nie lubię Mercedesów, nie lubię ich wykonania, wnętrz i tak dalej. Powiem Ci, że dzisiaj jechałem tutaj do Ciebie i zaczynam zmieniać zdanie. To jest Zaczynasz się starzeć, wiesz? Zaczynam się, a może możliwe? Tutaj No, zobacz, to nie ile jest mam kwestia, siwych że ty włosów się już. zmieniasz. Mnie GLS zawsze się podobał. To, co mi się nie podoba, to ja nigdy nie lubiłem tych multimediów. Te nowe, moim zdaniem, mercedesowskie w tych większych ekranach są lepsze. No ale plus za to, że masz tutaj i dotykowo, i masz pada, z którego możesz to obsługiwać, no i jak do wszystkiego ale też można masz się... guziczki. Ale to tylko klimatyzacja, nie? No ale ładnie wiesz, wyglądają, ładnie tak. wyglądają, fajnie cyka tak. Klik, Ładne, klik, klik. galwanizowane, Tak. rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, jak one działają, no to słyszysz? Ślicznie, nie? Te kliknięcia, bardzo ładnie to brzmi. I to, co z nim też zauważyłem, to jest w miarę intuicyjny. Czyli jak wsiadłem do niego dzisiaj, to jak wiesz, zawsze czegoś szukasz, gdzieś tu. I to jest tak, spojrzałem, aha, dobra, tu jest klima, tu sobie wyłączę start-stopa, okej, dobra, jedziemy, nie? Tak, i na przykład teraz już stosują te takie haptyczne przyciski do regulowania foteli, a tutaj mamy jeszcze takie, które normalnie pod naciskiem palca czujesz, że to się rusza i przemieszcza i to dużo bardziej jest takie responsywne, logiczne rozwiązanie. Ale Ty mi powiedz co innego, bo ten samochód występuje nie tylko w wersji 400D, jaką my mamy, ale były też 3 benzynowe. Tak. Bo jedna to 3-litrowa, rzędowa szóstka o znaczeniu 450, 580, czyli już V8 4-litrowa, no i też słynne GLS 63 AMG, czy tam Mercedes AMG 63. tak. No co o tych benzynach możesz powiedzieć? Słuchaj. Ja o 450, która już miała mild hybryda i którą testowaliśmy, tylko to była poliftowa, z punktu widzenia oczywiście takich wrażeń z jazdy, bo nie wiem jak to wyglądała usterkowość, to powiem Ci, byłem zaskoczony z użyciem paliwa bardzo rozsądnym i osiągami samochodu, który miał V6, a tutaj no tak z natury pasuje Ci bardziej powiedzmy V8 do takiego samochodu, ale ta V6 naprawdę się zajebiście sprawdziła w tym naszym testowym egzemplarzu. A jak jest z niej z awaryjnością? Wiesz co, i tutaj jeżeli chodzi o awaryjność w Mercedesach, co ja bym tutaj im powiedział, że chyba trochę poprawili, bo tak jak te wcześniejsze Mercedesy, wcześniejsze modele silników, zawieszenia i tak dalej, no były tutaj, wiesz, awaryjne. Była taka era w Mercedesie, gdzie coś im chyba poszło, no. No to teraz się poprawili i takie, nie wiem, czy wyciągają wnioski z tego, co wcześniej robili. No te benzyny się też mniej psują, mniej awaryjne. No tutaj mówisz o rzędówce, tej szóstce, no ja bym chyba wolał tą jednak V8, no ale trzeba brać to pod uwagę, że ona na pewno będzie więcej paliła, nie? Co się może psuć? Może się psuć monitorowanie tego silnika, no bo z elektroniką Mercedes dalej ma jakieś tam delikatne problemy, czy jakieś tam sondy, czujniki, coś się może dziać. No pytanie jak z rozrządem, bo ja ostatnio nie słyszałem, ale w tych wcześniejszych V8 były też takie kłopociki z rozrządem, przestawiacze, no były tam problemy. Ja wprawdzie u siebie nie miałem takiego przypadku, bo mój warsztat się zajmuje bardziej, wiesz, inną grupą, ale z tego co wiem, to jest mocno poprawione, także no tutaj wybór między dieslem a benzyną, no to na pewno jeżeli chodzi o spalanie, trzeba byłoby brać to pod uwagę, no jakby koszty eksploatacji, nie? No eksploatacyjnie nie jest też jakoś mega drogo, bo tutaj jeżeli chodzi o filtry, przykładowo zwykły serwis olejowy, jedziesz na serwis, no to też nie jest jakoś mega drogo, po prostu mamy klasę premium, filtry porównywalne jak do BMW, Audi i innych marek, filtr oleju około 100, ja mówię tutaj o zamiennikach, tak, ale takiej bardzo wysokiej jakości. Filtr oleju około 100, filtr powietrza tam ze 300, mniej więcej tam 250, filtr paliwa też około 250 zł, kabinówka około 200 zł, więc to jak na auto, które wiesz ile kosztowało, tak. Masz klasę premium, no to nie są jakieś drogie filtry, wiesz. No ta nasza konfiguracja powyżej 600 000 złotych. No. Natomiast z ciekawostek, gdybyśmy dzisiaj tak skonfigurowanego GLS-a z tym silnikiem chcieli zamówić, dokładnie tak samo, to prawie bańka. Prawie 1 000 000 To złotych. jest nieprawdopodobne z tymi wszystkimi ekranami, elektrycznymi fotelami, z burmesterami i tak dalej. Ponad prawie bańka. I zobacz, nie? 4-letnie auto, które masz i praktycznie nie straciło na wartości, nie?
300 000 złotych kosztują takie najstarsze egzemplarze z pierwszego roku, z pierwszych 2 lat produkcji, no ale nie wiesz tam co kupujesz. Jeżeli chcesz kupić coś takiego, jeżeli chcesz kupić z pewnej ręki, jeżeli chcesz kupić zadbanego, to musisz szykować 600. Czyli ktoś w zasadzie kupując go te 4 czy 5 lat temu i płacąc za niego 600, to w sumie nic na nim nie stracił. No, mówię. A jeżeli Jeździ stracił to nawet 50 czy 100 eksploatacyjnie. 000 złotych, to eksploatacyjnie, to proszę Cię, to Eksploatacyjnie, nie? zarąbisty zrobił deal. W odpowiednim momencie No i- kupił po prostu, W nie? odpowiednim momencie kupię, ale teraz pytanie, czy w ogóle będzie chciał sprzedać, nie? Bo znaleźć, myślę, że taki egzemplarz, tak wypasiony, niezniszczony, no myślę, że będzie trudno, nie? To zresetuj mu teraz, tak jak to zawsze robimy na tym odcinku. 120 na godzinę, proszę bardzo. Zajebiście wyciszone jak na takie wielkie auto. Naprawdę, kurde, zero szumów tutaj przy słupkach jakichkolwiek. A jedziemy Silnika cegłą. nic. Jedziemy cegłą i jedziemy cegłą po betonie. Na 20... 3-calowych? No właśnie nie Dwucalowych? zwróciłem. To Dwucalowych? mówimy. I Koła? jeszcze jedziemy po tym betonie, tu za chwilę wjedziemy na asfalt, kawałek asfaltu i zobaczysz jak się zmieni od razu odczucie. Patrz, 3, 2, 1 i... Nic, jakbyś eską jechał. Zajebiście wyciszoną eską. Ale ja też się tak Ani nie od czuję. dachu, Oj, przestań już, bo już. ani od słupków tutaj. No petarda jest. Znaczy słyszysz, że ten wiatr gdzieś tam jest za oknem, ale czasami bywa w samochodach, że taki tej Świszczy, gabarytów, że tak, już ci i- wiesz, dmucha po twarzy, a tutaj zero. Czemu ja tu lampki włączę? O. I prowadzi się jak przy tych prędkościach, Piotrusiu? Wiesz co, właśnie prowadzi się nad wyraz bardzo dobrze, bo ja przypuszczałem, że wiesz, ten podmuch wiatru będzie ją miotał jak szatan, a ja tutaj nic nie czuję, wiesz. Nie walczę z kierownicą przy tej, wiesz, przy bocznym wietrze, a czuję, że jest troszeczkę tego bocznego wiatru. No to nie ten. Prowadzi się rewelacyjnie. Tak jak Ci powiedziałem, nie lubię Mercedesów. Płynie, a nie tak, prowadzi to się. on Płynie, a nie jedzie. Nie lubię Mercedesów, naprawdę się fajnie tym samochodem jedzie, naprawdę. To jeszcze zobaczymy, czy poczujemy przyspieszenie, bo wersja 350D robiła setkę w 7 sekund, a ten podobno, pomimo że to diesel 6-cylindrowy, robi to w 6,3. No oczywiście zawdzięcza to głównie, no Cię mi psujesz zużycie paliwa teraz, no. Było 8,8, zrobił 9,2, no co za łajza. No zobacz, spada. No Co się denerwuje? nie, Co no się żartuję denerwuje? sobie. Żartuję sobie. Oczywiście, że sobie żartuję. 6,3 sekundy, powtórzę to. To naprawdę zajebisty wynik. No oczywiście ten moment obrotowy 700 N za to odpowiada. Proszę bardzo. 119 na godzinę średnia, 8,6 średnie zużycie paliwa. Powiedzmy, że będzie to 9. Bo se Piotruś klepnie 2 razy mocniej w ten pedał przyspieszenia, żeby kogoś wyprzedzić. 9 litrów w takiej wielkiej stodole. Zajebisty wynik moim zdaniem. Nawet weź sobie średnią 10 litrów, bo pojedziesz 130, 140, lecisz sobie do Chorwacji. Dodaj do tego bagaże, osoby. Tak, to 10 litrów Niech ci się średnia. wyspaj. 90 litrów zbiornik. Daj spokój, to w ogóle jest. W ogóle do Tysiaka przejeżdżasz w trasie. Stoj, bo pędzisz na złamanie karku. A tu mamy robotę do wykonania. Tę robotę będziemy wykonywali w następujący sposób. Wejdziemy sobie w tryb Sport. Here it is. Tutaj mamy kontrolę trakcji nawet, którą możemy sobie wyłączyć. I to też lubię, że nie trzeba tego w menu szukać, tylko mamy po prostu przycisk do tego i to tyle. Ale to tylko, o tak, nawet raz się to pociąga, nawet nie trzeba trzymać. Nie trzeba trzymać, nic takiego. No dobra, okej. No oczywiście tryby terenowe łącznie z reduktorem. Widzisz, jest reduktor. I tak, wiesz, Czyli zawsze pewnie też blokada dyfrów Zawsze jest. się zastanawiam, ile razy właściciel takiego auta wjeżdża w teren. Reduktor to nie jest tylko do jazdy w terenie. Łatwiej Ci na przykład łódeczkę wyciągnąć z wody. Nie? O kurna. Ty jak szarpie wtedy. Ty trzeci bieg. Szarpnął coś. I na 4. biegu dochodzimy do seteczki. Już, mój panie. No jest to wynik gorszy nawet niż wersja 350D po tych 4 latach i 100 tysiącach przebiegu. 7,2. Nie, 7,2 Ale tak i nie tak czułem dobry tak wynik. za bardzo, nie? Proszę bardzo. 7,24. No i tu by się jedno przydało, tu by się przydała skrętna tylna oś. Tak, jej tutaj nie ma, nawet w serii tego nie ma, aby się tutaj przydało. Tak. Nie? To by było... O, czekaj, tutaj.
krzoki widzi. Tu by No nam- to tu daj by pan, się- no tu by jeszcze nam się raz to przydało, sprawdźmy, nie? czy nie pomylili. Gotowe? My nie popełniliśmy błędu. Poczekaj, jeszcze nie. Spróbuję go bardziej tutaj, 7,24, proszę bardzo, teraz tak. No więcej nie wiesz, wyciśniesz. no nie chcę, wiesz, mocniej napompować, ale O, no więcej się nie napompuje, bo on ma tylko 4,5 tysiąca obrotów maksymalnie, no. 7,40. Czyli średnia No to- 7,3. to trochę gorzej. 6,3 przypominam, według to danych sekunda, fabrycznych. wiesz, sekunda gorzej. No, ja nie jestem generalnie fanem dużych SUV-ów. Nie jestem. Doceniam ich walory praktyczne, ale nigdy nie byłem zwolennikiem. Ale takiego GLS-a bym chciał mieć. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jest kilka takich dużych SUV-ów. Ja też bardzo lubię Audi Q7, tylko w wydaniu SQ7 na przykład, albo Range Rovery, te duże. Natomiast ten przemawia do mnie i mówię to też z perspektywy kierowcy, bo jeździłem 450. Podoba mi się sposób prowadzenia tego auta, bo pomimo, że ma taką masę i takie gabaryty, to on nie jest przesadnie pontonowaty, to nie jest Nie. wersalka. On się fajnie prowadzi, fajnie jeździ jak na te swoje gabaryty i wagę. Podobają mi się praktyczne rozwiązania, takie jak ten wielki bagażnik, te wszystkie elektrycznie stawiane fotele, to, że w trzecim rzędzie siedzeń naprawdę masz dużo miejsca, to, że w drugim rzędzie siedzeń to jest już rozpusta. Podoba mi się to, że to jest jeszcze stary, dobry Mercedes, jeżeli chodzi o rozwiązania, czyli tutaj mamy klasyczny panel klimatyzacji, te przyciski wszystkie, które tak dobrze działają, a przede wszystkim, że to jest taki Mercedes, jakim Mercedesy powinny być zawsze, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Jakość materiałów, jakość montażu, to się nie starzeje, to jest trwałe, to jest porządne, poskręcane, a nie posklejane na ślinę, tak jak bywa w niektórych Prawdziwy współczesnych Mercedes, Mercedesach. po Jak prostu. w prawdziwych Mercedesach. Prawdziwy Mercedes. Więc jestem zajebiście tym samochodem zaskoczony. Byłem już w przypadku wersji benzynowej z V6 450 i teraz wiem, że wolałbym na przykład diesla. Wybierając Merca, wolałbym tego diesla ze względu na to, że kompletnie nie przeszkadza Ci dźwięk, bo go w ogóle nie słychać tej jednostki, jak siedzisz w środku, a jeżeli słyszysz, to jest to przyjemny dźwięk, a masz niższe zużycie paliwa, dużo większy zasięg i tak jak powiedziałeś, masz gwarancję bezawaryjności w przypadku tego motoru. Więc ja, No, ile dajesz? jeżeli rozpatruję go w kategorii dużych, luksusowych SUV-ów, 10 na 10, naprawdę. O Tak czym jak fajnie to świadczy. powiedziałeś, gdybyśmy mu to licznik skręcili na 3000, nie uwierzyłbyś, że ten samochód ma taki przebieg. Nie. On jest po prostu naprawdę w środku nowy. I tutaj, tak jak powiedziałeś, czuć po prostu jakość wykonania materiałów, Czuć plastiku. pieniądz. Czuć pieniądz, no to po prostu czuć pieniądz. Widzisz, nie lubię się z Tobą zgadzać przy tych ocenach. O, No ja też bym mu dał dychę. zapachniało małżeństwem. Masz dzisiaj wolny Nie wieczór? moim. Masz dzisiaj wolny wieczór?